Cześć, siemanko. Dziś na tapetę wjeżdża odcinek serwisowy, a mianowicie zalany Lenovo od mojego znajomego. Zobaczymy, czy uda się go w jakiś sposób odratować. Zobaczymy, co zostało zalane i zobaczymy, jakie szkody zostały wyrządzone. I cóż, no, nie przedłużając, zaczynamy. Cześć, z tej strony Retro Gaming Laptop. Więc tak, laptop dostałem od znajomego celem sprawdzenia, czy jeszcze można tutaj coś zrobić i generalnie celem sprawdzenia, jakie szkody zostały tutaj w nim wyrządzone. Laptop został zalany, czym w zasadzie do końca nie wiem. Na ten moment laptopa już nie da się uruchomić, nie reaguje na przycisk włącznika Power. Więc nie przedłużając, spróbujemy go otworzyć i zobaczymy, czy szkody zostały jakoś mocno tutaj wyrządzone i czy ewentualnie istnieje możliwość wyczyszczenia i odpalenia tego laptopa tak, żeby nam znów działał. Być może uda się go w jakiś sposób tutaj ożywić. Może wystarczy umyć go tylko alkoholem izopropylowym, wysuszyć, skręcić i jeszcze jakiś czas sobie pożyje. Tego nie wiem, ale spróbujemy zaraz na tym serwisowym odcinku się o tym przekonać. Generalnie tutaj przy okazji powiem Wam tylko tyle, że laptop i napój w szklance to nie jest dobre połączenie i należy jeden od drugiego zdystansować. No a jak się już coś takiego Wam przydarzy, no to przede wszystkim wyłączamy laptop z prądu. Jeżeli macie taką możliwość, to absolutnie wyciągacie baterię tego laptopa, dlatego że to również jest źródło prądu i tak naprawdę trzeba go wtedy rozebrać, wyczyścić, wysuszyć i dopiero wtedy spróbować, czy działa. Pod żadnym pozorem nie próbujecie go odpalać, wyczepywać tej wody, kombinować z suszarką czy jakąś inną opalarką, bo to może doprowadzić jedynie do dodatkowych uszkodzeń tego sprzętu, a przecież tego byśmy nie chcieli. Bo nawet jeżeli laptop nie jest jakiejś pierwszej świeżości, no to przecież mamy na dysku dane niejednokrotnie zdjęcia, czasami nawet i pół życia i szkoda by było tego stracić przez niedopatrzenie. Ok, myślę, że tutaj wyciągnięte mamy wszystkie śrubki, więc możemy spróbować go tutaj w jakiś sposób otworzyć. Powinno się to jakoś udać. Znajdę sobie zaraz jakiś kawałek karty i machamy. Widzicie, żeby spowalniać zatrzaski w laptopie, zwykle wystarczy jakiś kawałek starej karty kredytowej czy jakiejś innej tego typu i robi nam tutaj super robotę. Oczywiście wcześniej pamiętamy, żeby wykręcić wszystkie śrubki, bo inaczej zrobimy sobie więcej szkody jak pożytku. Ok, tu dół mamy, powiedzmy, że zwolniony. Czy już tutaj widzę jakąś ciecz? Na razie jeszcze nie. Przy czym musimy tutaj jeszcze zwolnić palm rest. Zaraz do Was wracam. No i co, słuchajcie, na klawiaturze jako takich śladów cieczy nie mamy. Samą klawiaturę ktoś jeszcze dodatkowo podkleił taśmą dwustronną, co nie wiem, co miało konkretnie na celu, ze względu na to, że tak naprawdę przecież tutaj ona jest przykręcana.
Więc no, kogoś tutaj poniosła troszkę fantazja. Napęd też tutaj nie nosi żadnych śladów zalania. No ale okej, będziemy patrzeć dalej. Klawiaturę zobaczcie sobie jeszcze sami. Tutaj generalnie wszystko to, co tu jest, to jest kurz i taśma dwustronna, więc no tutaj też żadnych śladów cieczy nie ma. Ale okej, lecimy dalej, bo tak naprawdę to nie wiadomo, co tutaj jeszcze nam zrobi niespodziankę. Śrubki od Palmrestu górne też są inne. Ktoś tu już był. W sensie nie, że podmienił śrubki na inne, tylko że plomba już jest zerwana. Ok, słuchajcie, zaraz sobie zobaczymy, jak to tutaj nam wygląda. Sama bateria. Sama bateria jest zintegrowana tutaj z płytą główną, tak w bardzo dziwny sposób, dziki bym powiedział nawet. Czy tutaj już widać jakieś ślady zalania? Na razie jeszcze nie dostrzegam, ale być może zaraz zobaczę. Tylko sobie tutaj spróbuję wypiąć tę baterię. Myślę, że najprościej ją będzie wpierw wykręcić. Dziwna ta konstrukcja tego środka. No ale jak to mówią, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Dobra, ok. To sobie tutaj możemy już wypiąć, czy jeszcze nie? Jak ta bateria tutaj jest traktowana? Ok, ona tu jest wsadzana na slotach. Haha, nie damy rady jej tak wypiąć, bo ona jeszcze tu jest dodatkowo. Ok. Spójrzmy, jak to tutaj jest skonstruowane. Bardzo dziwnie. Żeby wypiąć tę baterię, no to tak naprawdę trzeba wykręcić płytę główną, która jest tutaj w tym miejscu złączona z tą baterią. No nic. Ale ok, przyglądnijmy się płycie samej. Czy tutaj widzimy jakieś ślady zalania? No szczerze Wam powiem, że na ten moment no to tutaj myślę, że tutaj coś mamy przy tej kości pamięci. Takie inne, trochę błyszczące. Nie wiem, czy to uchwyci kamera, czy nie. Ale tutaj w tym miejscu coś mamy. Generalnie tutaj też coś jest. Nie wiem, czy to jest przypalenie. Ale tą płytę sobie chyba w ogóle wyciągniemy i sobie ją obejrzymy. Całkiem już poza obudową. Trzeba powypinać wszystkie tasiemki. I spróbujemy, no co no. Tak na dobrą skalę na ten moment to już niczym nie ryzykujemy, bo no co więcej się może stać. No jak już nie działa, no to nie działa. No i tyle w temacie. No. Tutaj nie będzie bardziej nie działał albo mniej nie działał. No po prostu nie działa. Więc nic już tutaj nas specjalnie nie powstrzymuje, żeby ingerować na maksa. Ok, to sobie mogę wypiąć. Tutaj sobie tasiemkę mogę wypiąć. Kurde, ale to jest ordynarnie wszystko zrobione. Ja pierdzielę. Tutaj zamiast na slocie to jest polutowany, mówię tak na chamsko. No za chwilę Wam pokażę. Zdemontuję sobie tylko tutaj resztę elementów, żeby się dorwać do płyty, bo płytę będziemy tutaj czyścić. Wykręcę dysk. Ok, jeszcze tu jedna śrubka, która de facto nam tutaj nie trzyma, bo cały zaczep jest wyrwany. Dysk mamy Adate SU800, całkiem fajny dysk SSD. Odłożymy sobie to na bok. I teraz tak, płyta jako taka, co ją nam tutaj jeszcze trzyma? Mamy tak, tutaj na pewno mamy śrubkę. Jedną. Ok, to nam tutaj trzyma. Prawdopodobnie układ chłodzenia też cały musimy zdjąć. Ok.
Mamy tutaj dedykowaną kartę graficzną i w tym przypadku tak to wygląda, jakby były delikatnie podlane te kości. Zaraz Wam pokażę. Bo jak to sobie uwolnimy, to będziemy mieli bezpośredni dostęp i dojście. OK. Ściągniemy sobie ten układ chłodzenia razem z wentylatorem. Dobra. I teraz to sobie możemy zdjąć. Dobra, tutaj przy okazji sobie wymienimy pastę termoprzewodzącą i wyczyścimy układ chłodzenia, zakładając, że to nam oczywiście odpali, no bo inaczej no to nie bardzo jest sens się w to dalej bawić. Tu mamy jeszcze jedną śrubkę, która była pod heatpipe'em, która nam trzyma płytę główną i tak na dobrą skalę płytę mamy w tym momencie wyciągniętą. OK, tu mamy gniazdo tej baterii. Tutaj mamy tasiemki, która nam się wypięła od touchpada. Tutaj mamy od tego, tutaj od tego. OK. Spójrzmy w takim razie, co tutaj zaszło. No to tak, na dzień dobry, to tutaj mamy jakąś ciecz. To już tutaj zaczęło zasychać i delikatnie zaczęło korodować na złączu. Ale tak naprawdę to mamy Meksyk w tym miejscu. Popatrzcie, to już jest tutaj wszystko skorodowane. Kawałek laminatu jest na wierzchu i generalnie ja tutaj nie wróżę żadnych rewelacji, także spróbuję to wyczyścić, spróbuję to doprowadzić do jako takiego porządku, ale no sorry przyjacielu, nie sądzę, że to będzie działać. Nic. Na razie przygotuję sobie izopropanol, sprzęt i przechodzimy do natarcia. Widzicie, i to jest właśnie powód, dla którego mówiłem wyciągnąć, wyczyścić, bo nawet jeżeli ciecz Wam wyschnie, zawsze pozostają związki chemiczne i minerały zawarte w cieczy i powodują później korodowanie układów scalonych. Popatrzcie, no tutaj naprawdę wygląda to bardzo źle i będę w ciężkim szoku, jeżeli po wyczyszczeniu to nam tutaj zacznie żyć. No ale spróbujmy. Tutaj tak naprawdę, tak jak mówię, już niczego nie tracimy. Jest jak jest. Jak się uda, to się uda, a jak się nie uda, no to po prostu no, przykra sprawa. No, nie będzie działać. Nic tutaj nie poradzimy, nic tutaj nie uratujemy. Przyspieszymy sobie ten etap, kiedy ja sobie to czyszczę i widzimy się w momencie, kiedy już laptop będzie poskładany. Zobaczymy, czy się to uda wszystko zrobić.
Miga kamerka. Miga dioda ładowania baterii. Widzicie? Tutaj miga dioda ładowania baterii. Tutaj miga dioda power. Tutaj miga kamerka. Witajcie po chwili. Niestety nie chciał dalej nam wstać, więc po prostu najzwyczajniej w świecie spróbowałem tutaj wziąć i zrestartować baterię od BIOSu. Teraz wyciągnąłem baterię, rozładowałem tutaj wszystko. Zobaczmy, czy... Patrz. Lenovo nam się napis oświecił. Patrz, coś się dzieje więcej niż się działo. A czy to się uda? No chyba też tutaj mamy problem. Patrz, wentylator tutaj startuje. Po chwili się zatrzymuje. On tak jakby łapnął nam tutaj bootlupa. Czy jeszcze coś z tym dodatkowo można zrobić? No nie wiem, możemy popróbować. Ale czy to się uda? Tego nie wiem. No niestety tak się kończą zabawy z płynem. Prawdopodobnie coś tutaj jeszcze mamy na płycie padnięte. Spróbujemy teraz jeszcze podłączać kilka komponentów. Czy to nam zrobi jakąkolwiek różnicę, czy też nie. Zaraz będziemy wiedzieć. Dodatkowo jeszcze wyłączymy baterię, bo być może tutaj jeszcze cierpi nam sekcja. I spróbujmy go teraz odpalić. No i słuchajcie, przykra sprawa, pomimo tego, że wyczyściłem wszystko w miarę możliwości dokładnie, pomimo tego, że przeglądnąłem, czy gdzieś jeszcze nie ma jakichś oznak korozji i uznałem, że jest wszystko ok. Generalnie, pomimo tego, że próbowałem również tutaj restartować ustawienia CMOS-u, wyjmować baterię zwykłą, wyjmować baterię BIOS, jak też próbować wystartować bez poszczególnych komponentów, laptop łapie nam cały czas bootlupa i w tym momencie z mojej strony pas, nie mam na tyle dobrego sprzętu, żeby po kolei przeglądnąć całą tą elektronikę, a biorąc pod uwagę, że laptop ma już swoje lata, to tak naprawdę nawet gdybym miał, to kwestia tutaj naprawy tego chyba mijałaby się z celem. Niestety czasem tak bywa, że no, przypadkiem coś sobie zalejemy i tak jak mówię, tutaj kluczową sytuacją są minuty zaraz po zalaniu. Odciąć od energii, wymyć, wysuszyć, zostawić, złożyć, odpalić i wtedy powinno być w miarę ok. Natomiast kiedy my próbujemy za wszelką cenę włączyć, a może jeszcze podziała, a dobra, na razie działa, no to koniec końców niestety rezultaty są jak widać na załączonym obrazku. Na ten moment jedyne co uda się tutaj uzyskać z tego kadłuba, to prawdopodobnie będziemy w stanie odzyskać dane z tego dysku, natomiast co do całej reszty, no niestety pomimo tego, że naprawdę chciałem dobrze, jak widać cały czas mamy bootloop i już nie jesteśmy w stanie tego tutaj domowymi sposobami odratować. Jeżeli mimo wszystko filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli ten content do Was trafia, będzie mi na pewno bardzo przyjemnie, jeżeli rozważycie subskrypcję. Na ten moment z mojej strony tyle. Dzięki, cześć.